Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Pewnie dzisiaj oczekiwaliście kolejnej recenzji, no bo gier do recenzowania to mamy tutaj naprawdę dużo. Natomiast dzisiaj was akurat zaskoczę. Jeszcze nie zdążyłem przejść kolejnej gry, czyli Man of War 2, więc my dzisiaj zajmiemy się czymś innym. Konkretnie to chciałbym z wami porozmawiać na temat stanu, w jakim znajduje się branża tych gier największych, czyli tych produkcji 3 razy A. Jeżeli interesujecie się grami, no to pewnie zauważyliście, że ostatnio tutaj robi się coraz bardziej niewesoło. Dobrych gier, tych mniejszych, tych indyków, ich jest cała masa. One powstają co chwilę, ich jest naprawdę sporo. Coraz więcej też ostatnio jest także tych średnich gier, czyli tych 2 razy A. I tutaj też można zaobserwować takie ożywienie. Natomiast z tymi największymi produkcjami to jest tutaj naprawdę cienko. One wychodzą bardzo, bardzo długo, a jeżeli już wyjdą, no to ich jakość też często pozostawia sporo do życzenia. Krótko mówiąc, branża tych gier AAA przeżywa kryzys. Jeszcze parę lat temu to by się wydawało niemożliwe, że właśnie te największe gry będą miały takie problemy, natomiast tak się właśnie stało. Pytanie, o co tutaj chodzi? Dlaczego na te duże gry my musimy tak długo czekać? Dlaczego jeszcze parę lat temu takie studia na przykład jak Naughty Dog potrafiło wydawać duże gry co 2-3 lata, a teraz na nie czekamy ponad 2 razy dłużej? Co się zmieniło przez te parę lat, że czas produkcji tak się wydłużył? Sprawdźmy. I tutaj na start ja was może zaskoczę. Otóż moim zdaniem produkcja tych dużych gier, czyli tych 3 razy A, wydłużyła się m.in. dlatego, że gracze od tego rodzaju gier oczekują coraz więcej. Ja wiem, że w tym momencie pewnie wielu z was się ze mną nie zgodzi. Powiecie, że te gry w ogóle się nie zmieniły przez ostatnie lata. One wyglądają prawie dokładnie tak samo jak dawniej, więc jak mają oczekiwać czegoś więcej? No i macie rację, one wyglądają prawie tak samo i to prawie robi tutaj wielką różnicę. Otóż widzowie, ja mam do was takie pytanie, co w grach najbardziej zauważa się na pierwszy rzut oka? No oczywiście jest to grafika. Czy ta grafika się mocno zmieniła właśnie przez te ostatnie kilka lat od tych czasów ostatniej generacji? No nie, ona się aż tak mocno nie zmieniła, bo poziom grafiki na PlayStation 4 już był całkiem dobry. Nie można tutaj więc mówić o jakimś efekcie wow w tym zakresie. Zmieniła się bardzo co prawda rozdzielczość i często też ilość klatek, natomiast niekoniecznie zmieniła się sama grafika. Teraz robi się tutaj ciekawie. W grach na ogół mamy 2 rodzaje elementów. Pierwsze elementy to są takie, których jak tylko ruszymy, coś poprawimy, no to poprawę w nich widać gołym okiem i widać to od razu. To jest na przykład grafika, to jest szybkość ładowania gier i to jest rozdzielczość. Jeżeli deweloper gry coś w tych właśnie rzeczach poprawi, no to efekt widać praktycznie od razu i każdy go dostrzega. Z drugiej strony w grach mamy też sporo takich szczegółów, których dopracowanie i doszlifowanie zajmuje bardzo dużo czasu, a tych szczegółów na pierwszy rzut oka nie widać. Do takich rzeczy należą na przykład realistyczne animacje, realistyczne dialogi, czy synchronizacja dialogów z ruchami warg postaci. No i pewnie wiecie już, do czego teraz zmierzam. W ostatnich latach w grach sporo się zmieniło, natomiast nie właśnie tych rzeczy, które widać na pierwszy rzut oka, tylko takich właśnie szczegółów. Ja wam powiem więcej, gracze się do tych szczegółów, które są tak bardzo dopracowane, tak przyzwyczaili, że teraz oczekują, że każda nowa gra AAA będzie miała na takim samym bardzo wysokim poziomie, a to zajmuje mnóstwo czasu. Tutaj najlepszym przykładem są gry ekskluzywne Sony. Jeszcze parę lat temu ich było całkiem dużo i one były dopracowane niemal w każdym calu. Od grafiki, po animacje czy po dialogi, to było po prostu piękne. Gdy ludzie grali w taką grę i na przykład patrzyli na bohaterów rozmawiających w God of Warze, to dla nich to był po prostu szok. Mówili, zobaczcie, jakie to jest realistyczne, jakie to jest perfekcyjne, jakie oni mają ryje ładnie zrobione, jak oni naturalnie poruszają ustami, no to jest po prostu coś pięknego. I parę lat temu to na ludziach robiło wrażenie. Problem polega na tym, że teraz ludzie do tego się przyzwyczaili i od każdej nowej, dużej gry oczekują właśnie takich maksymalnie dopracowanych szczegółów, a takie szlifowanie takich właśnie dupereli zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu. Producenci nowoczesnych gier, chcąc przygotować dużą grę, muszą więc poświęcać bardzo dużo czasu na dopracowanie takich właśnie szczegółów i stąd wynika m.in. długi czas przygotowania tej gier. Pytacie, co jeżeli takich szczegółów nie przygotują? No to ja wam odpowiem, że od razu gracze wtedy się do tego przyczepiają
przyczepiałem się do jakichś animacji, postaci, przyczepiałem się do jakichś odbić w kałużach, przyczepiałem się do wszystkiego. To właśnie dlatego producenci dużych gier chcą wszystko dopracować na maksimum. I to jest jeden z powodów, dlaczego te gry powstają tak długo, natomiast nie jest to jedyny. Druga sprawa to są problemy kadrowe w samej branży growej. O tych problemach kadrowych, że właśnie jest problem z pracownikami, wy już pewnie słyszeliście od jakiegoś czasu, natomiast teraz jest naprawdę bardzo, bardzo źle. Natomiast tutaj pewna niespodzianka, wielu z was pewnie jak słyszy problemy kadrowe, no to wyobraźcie sobie, że brakuje ludzi do pracy. No i tutaj was zaskoczę, otóż nie brakuje ludzi do pracy, problem polega na czymś innym. Ci ludzie, którzy do pracy się zgłaszają, albo nic nie umieją, albo nie mają żadnego doświadczenia, albo w sumie jedno i drugie. I rzeczywiście brakuje ludzi do pracy, ale takich naprawdę doświadczonych, takich porządnych pracowników. Jeżeli spojrzycie teraz na oferty pracy właśnie w studiach tworzących gry, no to szybko zauważycie jedną rzecz, że w takich studiach jest bardzo dużo otwartych pozycji właśnie kierowniczych, czy tam dla jakichś doświadczonych deweloperów, czy doświadczonych designerów. I tego jest po prostu mnóstwo. Takich ludzi potrzeba bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o pozycje dla jakichś juniorów, czyli osób niedoświadczonych, to tego jest już dużo, dużo mniej. Okazuje się właśnie, że ze znalezieniem juniora, który coś tam będzie robił przy jakimś projekcie, nie ma praktycznie większego problemu. Problem jest za to właśnie ze znalezieniem poważnego, doświadczonego programisty czy tam designera, który znałby się na robocie i potrafił to po prostu ogarnąć. Pewnie niektórzy z was powiedzą, no dobra, no ale to nie można po prostu wziąć tego juniora, zatrudnić i go tam podszkolić, żeby on się ogarnął. No niestety to jest problem, bo takiego ziomeczka, co tam skończył dopiero studia albo i w sumie nie skończył, no to po prostu ciężko jest podszkolić. Taki facet potrzebuje doświadczenia, on potrzebuje czasu, żeby to doświadczenie zdobyć, a tego czasu nie ma. Nie mówiąc już o tym, że nawet jak wyślemy go na jakieś szkolenie takiego na przykład juniora, to szkolenie kosztuje mnóstwo kasy, a ten gnojek jak skończy to szkolenie, może się po prostu z naszej firmy zwolnić. Także nikt go nie chce po prostu w tej firmie szkolić. Bez szkoleń pracowników nie ma więcej doświadczonych pracowników, bez doświadczonych pracowników czas produkcji gier się wydłuża i mamy tutaj typowe błędne koło, które na produkcję gier ma całkiem spory wpływ. Trzeci powód to jest taki, że przy produkcji gier ogromne znaczenie ma organizacja samej pracy. Widzicie, produkcja gier to jest proces bardzo skomplikowany, a produkcja dużych gier to jest po prostu jeden wielki organizacyjny koszmar. To się tak wydaje z zewnątrz, że to w sumie jest proste, że tam coś się tam napisze, coś tam się sklei. Natomiast jak człowiek się zaczyna zastanawiać nad pewnymi rzeczami, jak je wykonać, no to nagle robi się z tego bardzo skomplikowana układanka. Taki prosty przykład. Zatrudniacie jakiegoś kolesia, nazwijmy go kierownikiem, który będzie wymyślał fabułę gry oraz jej główne założenia. Do tego zatrudniacie też faceta, który będzie robił mapy do gry, czyli designera leveli, oraz zatrudniacie także trzeciego faceta, czyli programistę, który to będzie wszystko potem oskryptował oraz składał. No dobra, to macie wszystkich trzech gości, no i co teraz? Okazuje się, że w tym momencie może pracować tylko jedna osoba, czyli ten pierwszy facet kierownik. Ani programista, ani designer nie mogą zacząć pracy, dopóki kierownik nie zrobi podstawowych mechanik gry. Już na samym starcie mamy więc opóźnienie i wszyscy muszą czekać na tego pierwszego gościa, jak on skończy. Dopiero jak ten pierwszy facet zaprojektuje te podstawowe mechaniki tytułu, no to reszta może wziąć się do pracy. No dobra, teraz designer leveli bierze się do pracy, natomiast co ma robić programista, skoro nie ma w ogóle jeszcze map? Dopiero teraz je będzie robił w sumie ten level designer, nie? Otóż level designer musi mu na szybko przygotować jakieś podstawowe mapy testowe, gdzie ten programista będzie mógł wdrażać kolejne elementy gry. To może długo potrwać, więc pewnie trzeba będzie zatrudnić kolejnego level designera, a potem się może okazać, że programista znowu się sobie z tą pracą nie radzi i potrzeba mu kolejnego programisty. No i to już jest skomplikowane, natomiast co teraz z tym pierwszym gościem? On zrobił te podstawowe założenia, no i co on teraz ma robić? Ma się obijać? No nie wiem, trzeba mu znaleźć jakąś robotę, no nie? Coś musi robić. Zobaczcie, jakie to jest wszystko skomplikowane, ile tu jest zależności, a to jest projekt z kilkoma osobami. Wyobraźcie sobie, co dzieje się przy 400 osobach w studiu. No mogę was zapewnić, że to jest naprawdę cholernie skomplikowane i jest naprawdę grubo. Naprawdę bardzo ciężko jest zorganizować pracę w taki sposób, żeby każdy miał co robić i każdy nad czymś produktywnie pracował. I przez to, że jest to proces tak skomplikowany, to organizacja pracy jest tutaj bardzo, bardzo ważna.
W ostatnich latach właśnie przez to, że te gry AAA stawały się coraz większe i bardziej dopracowane, no to kompleksowość prac i skomplikowanie tych gier jeszcze bardziej wzrosły i to widać gołym okiem. Na rynku mamy obecnie całkiem dużo takich sporych studiów, które jednak diametralnie różnią się poziomem organizacji swojej pracy. Przykładem takiej znakomicie funkcjonującej firmy jest na przykład studio Sony, które nazywa się Insomniac Games i ci deweloperzy potrafią co 3 lata wypuszczać nawet jakieś bardzo duże gry. Do tego mają też sporo pobocznych projektów w pracach, a nawet ciągle tworzą dodatki czy patche do swoich już obecnych gier. To studio jest znakomicie zarządzane i ono radzi sobie z pracą po prostu wzorowo. Pomimo tego, że te gry stają się coraz większe, to oni ciągle robią je całkiem szybko. I teraz z drugiej strony weźcie sobie niegdyś takiego szanowanego dewelopera, czyli studio Rockstar Games, znane chociażby z serii Grand Theft Auto. Otóż ci goście z Rockstar Games, oni zatrudniają ponad 2000 osób, no i tak naprawdę nie za wiele z tego wynika. Oni produkują gry bardzo, bardzo długo i choć są to tytuły wysokiej jakości, to czas tworzenia tych gier przy takiej ilości pracowników woła po prostu o pomstę do nieba. Zobaczcie, studio w 2013 roku wydało swój największy dotychczasowy hit, czyli GTA V i nadal się sprzedaje świetnie. My mamy teraz rok 2024, czyli minęło 11 lat. Gdzie jest to GTA 6 w takim razie? Otóż Rockstar ciągle to GTA robi i ono ma wyjść dopiero w przyszłym roku, czyli całe 12 lat po poprzedniej części. Niektórzy z was mogą powiedzieć, że no dobra, no ale może oni w międzyczasie jakieś większe gry wydawali, po prostu dlatego to GTA 6 tak się opóźniło. Otóż nie, bo wydali tylko jedną dużą grę, czyli Red Dead Redemption 2 6 lat temu. Dlaczego przy 2000 pracowników to wszystko im idzie tak cholernie wolno? Ano właśnie przez złą organizację pracy. To właśnie stwierdził jeden z najbardziej uznanych dziennikarzy growych, czyli pan Jason Schreier, znany z ujawniania sprawdzonych informacji na temat gier i studiów. Według niego właśnie w Rockstar Games panuje totalny burdel i zła organizacja pracy i po tym co ja widzę, ja się z nim w 100% zgadzam. I przez coraz bardziej skomplikowaną produkcję gier wiele studiów tworzących duże gry pogrąża się w coraz większych problemach organizacyjnych i przez to czas produkcji tych gier też bardzo się wydłuża. I to boli. Ale to jeszcze nie koniec, widzowie, bo jest jeszcze jeden powód, dla którego produkcja dużych gier ciągnie się niemiłosiernie. Otóż ostatnio na zachodzie, nie wiem czy wy to zaobserwowaliście, natomiast ostatnio na zachodzie jest taka spora moda na zatrudnianie osób zajmujących się tak zwanym DEI. Otóż co kryje się pod tym skrótem DEI? Kryje się coś, czego pewnie z was nie chcę w ogóle usłyszeć, a mianowicie Diversity, Equality, Inclusion, czyli różnorodność, równość i inkluzywność. Po co to jest? To jest całkiem proste. W myśl tej idei tego DEI należy każdy nowy tytuł projektować w taki sposób, żeby był jak najbardziej poprawny politycznie, no i broń Boże, żeby kogoś obraził, no chyba, że to biali heteromężczyźni, bo tych to akurat można obrażać. I teraz w jaki sposób taka osoba zajmująca się tym DEI potrafi wydłużyć proces produkcji gier? No bardzo prosto. Ludzie przyjmowani na takie właśnie stanowiska najczęściej nie mają absolutnie żadnego pojęcia o produkcji gier, czy w ogóle o produkcji czegokolwiek, a ich jedynym osiągnięciem w życiu jest po prostu ciągła walka z jakimiś tam wydumanymi wykluczeniami w społeczeństwie i różnymi innymi pierdołami. Tacy ludzie właśnie od tego DEI, oni bez przerwy ingerują w proces produkcji gry i torpedują pomysły designerów, programistów, no dosłownie wszystkich, tylko po to, żeby gra według nich była jak najbardziej poprawna politycznie, jak najbardziej inkluzywna. Załóżmy, że robimy sobie jakąś tam grę i designer nam projektuje teraz taką ładną panią, która w fabule ma uwodzić mężczyzn i potem tych mężczyzn zabijać, czyli na przykład taki skryty asasyn. No to jest całkiem ciekawe, nie? No dobra, no to teraz tego nie zrobicie, bo pan czy tam pani właśnie z DEI, ona zainterweniuje, bo to co robicie to jest uprzedmiotowanie kobiet i tak robić nie wolno. Ta babka musi być koniecznie brzydka, ona nie może być ładna, żeby jakaś inna, mniej atrakcyjna babka nie poczuła się urażona. No i do tego najlepiej, żeby ta babka, która będzie zabijać tych mężczyzn, żeby była lesbijką. Więc to wszystko, co ten designer zaprojektował, musi wypieprzyć do kosza i zrobić całkowicie od nowa postać, która mu kompletnie nie leży. Kolejny przykład. W grze jakiś facet na przykład ma nam oferować przy drodze swoje towary jako kupiec. No i to się wydaje proste, tak? Robimy jakiegoś tam kupca, on nam oferuje towary, no to jest w sumie proste do zrobienia, nie?
No i tutaj też właśnie ktoś z DEI może zainterweniować, że na przykład facet jest biały, a nie może być biały, bo powinien być czarny, bo powinna być inkluzywność, powinny być jakieś inne pierdoły, więc musicie wszystko to przerabiać, bo on się bez przerwy koleś będzie czepiał. A może wasze studio zaprojektowało taką fabułę, że gra zaczyna się od tego, że cała wioska głównego gracza została zamordowana przez wrogie wojska. No to facet z DEI już może się przyczepić, bo jak to tak, że facet zabił bezbronną kobietę mieczem? No to nie, to trzeba zrobić od nowa, no bo tam musi być jakaś babka, taka silna, która wykosi ze 40 żołnierzy wroga. Ona nie może się tak łatwo poddać, bo baba musi być silna, ona musi pokazać tym mężczyznom, gdzie ich miejsce. I właśnie dokładnie w ten sposób ci wszyscy goście z DEI torpedują gry. Jak sami widzicie, praca z takimi osobami to jest prawdziwy koszmar. Oni niszczą i przyczepiają się dosłownie do wszystkiego, co zrobią inni pracownicy. Niestety tacy goście to są często osoby niedowartościowane z jakimiś tam turbolewackimi poglądami, co tylko potęguje tą mieszankę wybuchową i powoduje u takiej osoby spore kompleksy. I te kompleksy ona zaspokaja właśnie przypieprzając się dosłownie do wszystkiego wszędzie i wrzucając swoją inkluzywność, której nikt z nas nie chce. Przez to proces produkcji gier może się znacznie wydłużyć, bo jeżeli taka osoba zatrudniona w tym gównianym dziale DEI ciągle torpeduje wasze pomysły i musicie je robić od nowa, no to chcąc nie chcąc to prowadzi do opóźnień. I to już jest koniec materiału, widzowie. Powiedzieliśmy sobie o 4 najważniejszych powodach, dla których produkcja gier AAA niemiłosiernie w ostatnim czasie się wydłużyła. Teraz natomiast chciałbym zapytać o zdanie was. Dajcie proszę znać, czy zgadzacie się z moją oceną, dlaczego produkcja gier się wydłużyła i co jeszcze waszym zdaniem tak właśnie wydłuża proces produkcji gier w ostatnich latach. Czekam cierpliwie na wasze komentarze i zawsze chętnie z wami na ten temat dyskutuję. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.